Cześć, mam na imię Janek i w dzisiejszym filmie będę miał więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego? Bo pokażę Wam dzisiaj rowerowy wideorejestrator Magic Shine Simi DV, który wywołał u mnie trochę wspomnień i refleksji. Wideorejestrator został mi udostępniony do testu dzięki uprzejmości firmy AMP Polska, która jest oficjalnym dystrybutorem firmy Magic Shine. Kilka lat temu miałem wypadek, może nie groźny, ale jednak, w którym potrącił mnie rowerzysta. Sytuacja wyglądała tak, że jechałem sobie za koparką w bezpiecznej odległości z ręką na hamulcach. W pewnym momencie koparka zahamowała nagle, no co może się oczywiście zdarzyć. Zajechał jej drogę samochód, który wyjechał z bramy i w ogóle jej nie widział. Koparka ostro zahamowała, ja też zahamowałem i nic by się nie stało, bo byłem jakby na to przygotowany. Zawsze trzeba uważać, jak się za kimś jedzie. Ale niestety okazało się, że na kole siedział mi rowerzysta, którego w ogóle nie widziałem. A ten rowerzysta już taki przygotowany do hamowania nie był, więc jak zobaczył przed sobą stojącą koparkę i mnie, no to próbował jakoś się ratować i przejechać między mną a koparką. Efekt był taki, że leciała mi trochę krew z ręki i z nogi, ale obok był jakiś sklep spożywczy, gdzie mnie pani opatrzyła. Wyszedłem i tam z dużą ilością adrenaliny stwierdziłem, że w sumie to chyba już nic takiego się nie stało. Powiedziałem temu rowerzyście, że już może jechać. No rower też obejrzałem wstępnie, wydawało mi się, że wszystko jest ok. Wsiadłem na rower, chciałem ruszyć, się okazało, że rower nie jedzie, bo zgięła się przednia tarcza hamulcowa na tyle, że po prostu nie przechodziła przez zacisk. Ja nie miałem niestety narzędzi przy sobie, żeby ten zacisk odkręcić, także no, byłem unieruchomiony, musiałem kogoś poprosić, żeby po mnie przyjechał, bo rower no, nie chciał dojechać do domu, miałem jeszcze ze 20 km. Także wygenerowało to pierwszy koszt w postaci wymiany tarczy hamulcowej. Potem niestety okazało się, że mimo tych drobnych ran cały czas boli mnie ręka. No więc musiałem pójść prywatnie, bo już trochę mi to przeszkadzało też w pracy. Okazało się, że miałem złamany kciuk, czy tam jakieś kości popękane, coś takiego. No nie było to jakieś super poważne złamanie, nie wiadomo jakie, no ale naraziło mnie to na koszty, no bo dwie wizyty prywatnie u lekarza, plus prześwietlenie prywatnie, plus ta tarcza, no to się okazało, że kosztowało mnie to ponad 1000 zł. No i tak się właśnie zastanawiam, czy gdybym miał wideorejestrator wtedy, to na przykład byłbym w stanie znaleźć tą osobę, która spowodowała całą tą sytuację i ubiegać się o jakieś odszkodowanie z jej OC, konkretnie tego samochodu, który zajechał drogę koparce. No rowerzysty wiadomo, żeby mnie znalazł, bo on nie ma tablic rejestracyjnych, ale mam właśnie do Was pytanie. Co myślicie o takich wideorejestratorach na rower? Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście jakieś takie sytuacje, gdzie wideorejestrator Wam pomógł, czy używacie tego sprzętu, czy macie go tylko z tyłu, czy tylko z przodu, czy może i przód i tył, tak jak w samochodach już niektórzy mają. Wykonanie jest bardzo solidne. Od góry jest to taki aluminiowy korpus. Tutaj od dołu jest tworzywo, wszystko jest uszczelnione. Tu z jednej strony jest wejście zaślepione taką gumą na kartę microSD. Z drugiej strony jest wejście do ładowania USB-C. Lampka ma 4 tryby działania, 4 tryby świecenia. 2 stałe, słabszy, mocniejszy i 2 migające, słabszy, mocniejszy. Z tym, że to miganie to jest bardziej takie pulsowanie, jak widzicie teraz na ekranie, to bardziej pulsuje. To nie jest lampka, która mocno zwraca na siebie uwagę. No i moc tego światła to jest tylko 30 lumenów, więc jak na jazdę w dzień, w jasny dzień, tak jak na przykład dzisiaj, na drodze za bardzo tego z większej odległości nie widać. To jest lampka dobra do jazdy po ciemku, po mieście na przykład, gdzie są mniejsze odległości. Są tutaj 2 przyciski. Jeden włącza lampkę i wideorejestrator jednocześnie. Wideorejestrator nagrywa, widać po takim czerwonym kółku, które tutaj się jakby kręci wokół obiektywu. Można też tutaj tym zmieniać sobie tryby. Jak widzicie, no, to jest dosyć proste w obsłudze. Można też poprzez dwukrotne kliknięcie zrobić zdjęcie. Można też wyłączyć nagrywanie, a zostawić włączoną lampkę. Teraz widzicie, przestało się kręcić to czerwone koło, to znaczy, że wideorejestrator nie nagrywa, natomiast służy teraz to tylko jako lampka. Jest też jeszcze jedna opcja, to znaczy można włączyć sam wideorejestrator, przyciskając ten drugi przycisk. I teraz widzicie, lampka nie świeci, wideorejestrator
chodzi. Tak jak i w innych Magic Shine'ach jest też tutaj taki wskaźnik naładowania baterii, który po prostu się zapala na zielono lub na czerwono, zależnie od poziomu naładowania. Między 100 a 20% świeci się na zielono, poniżej świeci się na czerwono, poniżej 10 miga. Ale w tym wypadku jest on dosyć słabo widoczny, w słońcu praktycznie go w ogóle nie widać. System montażu jest podobny jak w innych Magic Shine'ach, czyli mamy tutaj taki półobrót, mocowanie à la Garmin. Działa to bardzo fajnie, łatwo to wpiąć i wypiąć, siedzi bardzo pewnie, nie ma problemu. Uchwyt gumowy, który jest w zestawie, ma też takie dopasowanie pod sztyce aero, ma takie wycięcie. I podobnie jak inne lampki Magic Shine'a można sobie tutaj założyć to na pręty siodełka za pomocą takiego opcjonalnego uchwytu. Jeżeli chodzi jeszcze o specyfikację tego wideorejestratora, to waży on 100 gramów. Bateria ma 3400 mAh i wystarcza w trybie samej lampki na nawet 110 godzin w trybie migającym i 70 godzin w mocniejszym trybie migającym. Natomiast ja uważam, że jako lampka to jest on dobry tylko do miasta, dlatego używałbym go tylko w trybie wideorejestratora albo wideorejestratora z lampką. Teraz będziecie mogli zobaczyć na przebitkach, jak wygląda działanie tego wideorejestratora. Nie mam jakiegoś dużego doświadczenia w dziedzinie wideorejestratorów. Mam w samochodzie jeden, którego używam od lat i nie wiem, jak wygląda jakoś w innych modelach. Tutaj trzeba też wziąć pod uwagę to, że są duże drgania. W aucie jednak ten wideorejestrator nie jest narażony na aż tak duże drgania jak na rowerze, który po prostu się trzęsie w czasie jazdy, nawet jeżeli jedzie się po w miarę równym asfalcie. Czy tutaj zastosowano system stabilizacji obrazu? Ciężko mi powiedzieć. Nie znalazłem takiej informacji. Wydaje mi się, że coś tutaj takiego jest. Jak widzicie na wrzuconych filmach teraz, na materiale z wideorejestratora, ten obraz trochę podskakuje, aczkolwiek jest też takie dziwne zniekształcenie w środku, jakby ten obraz tak wachluje, nie wiem jak to określić, on się jakby tak w środku trochę zjeżdża, więc wygląda mi to na działanie cyfrowej stabilizacji obrazu. Wydaje mi się, że w dzień jakość tego obrazu jest zupełnie wystarczająca. Widać całkiem wyraźnie tablice rejestracyjne przejeżdżających pojazdów i widać też sytuację, ten kąt widzenia jest całkiem szeroki, widać kto nas wyprzedza, w jaki sposób nas wyprzedza, czy nie próbuje zrobić tego w jakiś niebezpieczny sposób. Wydaje mi się, że pod tym kątem jest tutaj zupełnie w porządku, natomiast na nocnych zdjęciach zobaczycie, że tutaj przy słabym oświetleniu niestety ten wideorejestrator już sobie radzi gorzej. Jeżeli jest to taka godzina, gdzie zachodzi słońce i robi się już po prostu trochę ciemno, to widać jeszcze w miarę dobrze, ale nie widać już tablic rejestracyjnych. Natomiast gdy zrobi się ciemno po prostu, to już tak naprawdę niewiele widać. Widać, że przejeżdża jakieś auto, widać światła. Być może w jakiejś tam niejasnej sytuacji byłoby to w stanie pomóc, ale odczytanie tablic rejestracyjnych po zmroku jest moim zdaniem już tutaj niemożliwe. Są tutaj 4 tryby pracy, 2 migające, 2 stałe. Z włączoną kamerą urządzenie działa od 8 do 10 godzin. W porównaniu do konkurencji, czyli na przykład do wideorejestratora Cyclic Fly 6 Pro, który ma wbudowane takie oświetlenie fajne, mocne do jazdy w dzień też, zwracające uwagę trochę w stylu Bontragera Flare albo na przykład Magic Shine'a Simi 300, którego niedawno testowałem. Tam z włączonymi kamerami te urządzenia działają 7 godzin maksymalnie. Także tutaj ten czas pracy jest dłuższy niż w przypadku tamtych lampek, ale z tego co wiem, tamte mają wyższą jakąś obrazu i mają naprawdę dobrą stabilizację, także to też na pewno trochę tego prądu konsumuje. Z wyłączoną wideorejestracją lampka działa ponad 100 godzin, choć szczerze mówiąc używanie jej jako lampki takiej do jazdy w dzień jest trochę bez sensu, bo są mniejsze, lżejsze i mocniejsze lampki za dużo mniejsze pieniądze. Jest też funkcja pamięci ostatniego trybu, jest funkcja low power, gdy mamy poniżej 11% naładowania, można sobie zrobić zdjęcie poprzez dwukrotne kliknięcie. Mając taki wideorejestrator, trzeba też jakoś zgrywać te filmy i zdjęcia ewentualne i tutaj można zrobić to na 2 sposoby. Po pierwsze można po prostu wyjąć kartę microSD. Tutaj w zestawie dostajemy w ogóle kartę 16 GB.
i to wystarcza na dobre parę godzin nagrywania. Kamera rejestruje obraz w takich jednominutowych klipach. Można też nie wyjmować karty i połączyć kamerę z aplikacją. I myślałem, że będzie to aplikacja firmy Magic Shine, taka jaką mam do tych swoich lampek, których testy będziecie mogli teraz zobaczyć. Tutaj wyskoczy Wam okienko, ale niestety tak nie jest. Tutaj jest inna aplikacja, jest to jakaś tak zwana aftermarketowa, jakiejś innej firmy aplikacja taka ogólna, więc nie jest tak łatwo ją znaleźć. To trzeba gdzieś na stronie producenta wyszperać, pobrać to i niestety nie działa ona zbyt dobrze. Jeżeli chodzi o zalety, to są to solidne wykonanie, dobry system montażu, długi czas pracy jak na wideorejestrator, przyzwoita jakość nagrań w dzień, wygodne sterowanie lampką. Wady to waga, która jest wyższa niż w przypadku lampek bez wideorejestratora, cena w polskich sklepach pomiędzy 500 a 600 zł, kiepska jako lampka do jazdy w dzień, brak soczewkowej konstrukcji, brak dedykowanej aplikacji, kiepskie działanie tej aplikacji, która jest, brak mikrofonu, brak funkcji stop, kiepska jakość nagrań w ciemnych warunkach, nieczytelne tablice rejestracyjne. I jak Wasze wrażenia? Używalibyście takiego sprzętu? Ja szczerze mówiąc sam nie wiem. Jako wideorejestrator oceniam go dobrze, ale jako takie 2 w 1 to już gorzej, bo uważam, że ta lampka jest zbyt słaba do jazdy w dzień. Te 30 lumenów to jest za mało. Nie ma tutaj soczewkowej konstrukcji, więc po prostu nie widać tego z większej odległości w ciągu dnia. Czekam na Wasze komentarze do tego filmu. Naprawdę jestem bardzo ciekaw, co sądzicie o takich wideorejestratorach, czy to jest potrzebne, czy to nie jest potrzebne. Możecie też zagłosować w ankiecie na Instagramie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!